Połowa stycznia za nami, czyli zabawę z jajkami czas zacząć. W tym roku motywem przewodnim będą zestawy. Na pierwszy ogień poszły zajączki. To jest wzór serwetkowy. Spodobał mi się, bo niby świąteczny, ale z drugiej strony pudełeczko z zajączkami chyba obroni się cały rok. Praca trudna nie jest, ale żeby ją wykonać, przydałoby się chociaż maleńkie doświadczenie w cieniowaniu. A jak doświadczenia brak, to może najwyższy czas uruchomić swoje supermoce. Do zrobienia zestawu użyłam pudełeczka drewnianego, wymiar wieka 16 na 16 cm i jajko plastikowe wysokie na 16 cm. Słodkie zajączki występują w dwóch rozmiarach. Jeżeli lubicie skromniejsze prace, możecie użyć większej serwetki. I taki był mój plan, ale ostatecznie zużyłam tylko jedną małą serwetkę. W jajku obszlifowałam zadziory na bokach i przemalowałam jeden raz farbą akrylową białą. Ale farbą pokrywacie tyle razy, żeby Wam się podobało. Pudełko także na biało. Mimo że dół będzie różowy, całość przemalowuję na biało, ponieważ na białym lepiej mi siądzie każdy kolor. Nijaki brudny beż. Dodajemy odrobinę do dowolnego koloru i mamy wtedy taki odcień vintage. Góra na różowo, a dół pudełka na szaro. Wybrałam te dwa kolory, ponieważ występują na serwetce, co mi daje pewność, że będą do całości pracy pasowały. Może są odrobinę ciemniejsze niż na serwetce, ale pasują. Ile się da maluję pędzlem, natomiast same brzegi przemalowuję gąbeczką. Malutkie, okrąglutkie pędzelki gąbkowe po prostu uwielbiam. Dzięki nim prace często wyglądają delikatnie i finezyjnie. Dzisiaj powstanie z nich takie coś, powiedzmy, że to będzie serwetka. Pod okrągłym odbiciem stempelka widać granicę między kolorem białym i różowym. Jeżeli nie macie planów na zagospodarowanie tej powierzchni, to można przystemplować kółeczka jeszcze raz. Aby serwetka nie wyglądała płasko, możemy ją podcieniować. Używam pędzelka 12, ale dużo wygodniej malowałoby mi się 8. Ale jak potrzeba, to wiecie jak jest. Nie ma zginęła, pies zeżar, a kosmici porwali. 12 trochę gruba, ale walczy. A jakby nie wyszło, to wszystko pochlapię szczoteczką do zębów i powiem, że tak miało być. Pierwsza przymiarka zajączków. Wzór prosty, więc bez problemu można wyciąć. Jedynym elementem, którego wyciąć się nie da, to są wąsy. Ale ten element obskubię za pomocą pędzelka i wody, czyli jak zwykle. Zajączki przygotowane do przyklejenia prezentują się tak. Do przyklejenia jak zwykle użyję kleju do decoupage. To jest klej z werniksem, czyli klej z dodatkiem lakieru. Wzór jest nieduży, więc ryzyko brzydkiego przyklejenia niewielkie. Ale wiecie jak jest, człowiek czasami już się wita z gąską, a tutaj pasztet. I to nie są czcze pogróżki, mój pasztet pokażę Wam za chwilę. A teraz to samo, tylko na jajeczku. W sumie to, co może pójść źle. A prawda jest taka, że wszystko. Na jajku czy bombce drobne zmarszczki to normalka. Tym się nie przejmuję, ale jeżeli ktoś chce robić z takiej głupoty koniec świata, to oczywiście może. Jedna strona ok, więc teraz szybciutko przykleję na drugiej. Starałam się jajeczko trzymać w powietrzu, ale niechcący dotknęło stołu i uszy się urwały. W takich przypadkach przydaje się kilka inwektyw oraz szybkie zmycie wzoru pod wodą. Zające przykleiłam jeszcze raz, a całą pracę, czyli jajko i pudełko, polakierowałam. Najczęściej do zrobienia kropek używam wykałaczki albo dłutka kulkowego. Dziś pokażę Wam, czym to się różni. Ale na razie kropkuję wykałaczką. Duże kropeczki tępym końcem, a małe kropeczki odrobinę obciętym czubkiem. Moja strategia twórcza jest taka, żeby dać dużo wszystkiego i wtedy zupełnie nie wiadomo, co jest krzywo. Jak widzieliście, dół pudełka ozdobiłam firanką. Mistrzostwo to nie jest, ale to dopiero 4. moja firanka w życiu. Zaczynam od wyznaczenia linii określających amplitudę dołu firanki. Następnie cieniutkim pędzelkiem maluję esowaty szlaczek. To oczywiście będzie mój dół firanki. W kolejnym etapie przyda mi się rozwodniona biała farba akrylowa oraz płaski pędzelek. Pędzelkiem zamalowuję obszar firanki na jednolity kolor. Farba jest bardzo mocno rozrzedzona i jeżeli pod spodem zamiast szarej farby jest obrazek, będzie on widoczny, ale przysłonięty przez firankę. Mam wrażenie, że nie najlepiej było widać, w jaki sposób ją zamalowuję, więc może jeszcze raz. Kolejnym elementem malowania firany jest dodanie jej fałd. Dla osiągnięcia efektu trójwymiarowości potrzebny nam jest pędzelek skośny. Wzmocniony kolor nakładamy tam, gdzie firana jest podwójna. Nie jest to skomplikowane, ale taka malutka firanka wymaga olbrzymiej precyzji, aby wyglądała pięknie.
Moje drugie imię na pewno nie brzmi ani precyzja, ani dokładność. Ale powiem tak, robię co możę. Wisienką na torciku w tym wypadku zazwyczaj jest jakiś rzucik na firance. Profesjonaliści potrafią zrobić cuda, a ja tylko kropeczki. Kropeczki na firance, jak i na jej dolnym brzegu. Na tym etapie kończę pudełko i mogę się zabrać za jajko. Jajko ma pasować do pudełka, bo to przecież komplet, więc zaczynam od kropkowania. Po wyschnięciu jajko lakieruję lakierem akrylowym matowym. Takie lakierowanie nigdy nie zaszkodzi. Praca utrwala, ale też zabezpiecza przede mną. Brudnymi z farby rękami potrafię wszystko zapaprać. A dzięki lakierowaniu takie przypadkowe mazy można zmyć. A teraz cieniowanie, szarą farbą, identycznie jak na pudełku. Ostatnim etapem będą kropeczki. Jak tak dalej pójdzie, to chyba wydam książkę 101 pomysłów na zrobienie kropki. A właściwie tym razem zrobiłam łezkę. Czyli najpierw kropkę, a potem ją rozciągnęłam końcem wykałaczki. Obiecałam Wam pokazać, czym się różni wykałaczka od dłutka kulkowego. Jeżeli dłutko zamoczymy w farbie i zrobimy nim kilka kropek, to każda następna będzie mniejsza niż poprzednia. To wygląda ładnie i takiego efektu wykałaczką nie potrafię uzyskać. A na koniec mnie poniosło i zrobiłam jeszcze taki delikatny, szary rzucik. A mąż przyszedł, popatrzył i powiedział, że wszystko źle. Normalnie się nie czepia, więc pytam, o co chodzi. No źle namalowałam te tropy zająca. Babeczki, mój szary rzucik jest do kitu. No i kończę tym optymistycznym akcentem. Mam nadzieję, że mimo tego, że wszystko jest źle, moja praca Wam się podoba. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzu, a jeżeli faktycznie wszystko źle, to też piszcie. Listę produktów użytych w filmie zamieściłam w jego opisie. Pozdrawiam, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.